Pewnego pięknego wieczoru grałam sobie w Black Sabbath i wtedy dostałam wiadomość o treści "Zdam cię". Nie myślałam o tym za dużo, bo może to był fan czy coś, ale gdy powiedział mi, że nie ma ani TikToka, ani YouTube'a, lekko mówiąc, przestraszyłam się troszeczkę. Gościu wspominał też ciągle o lasce, którą dla potrzeb filmu nazwiemy Kalimba, bo nie chce ujawniać jej prawdziwej nazwy na Black Sabbath. Dalej w naszej konwersacji typ się pytał, czy jestem może drugim kontem Kalimby albo trzecim, więc postanowiłam do niej napisać, bo wydawało się to mega dziwne z jego strony. Kalimba jednak była mega szokowana, że do niej napisałam i kazała mi go zablokować i szczerze nie dziwiłam się, więc od razu to zrobiłam. Kalimba potem zaczęła mi opowiadać o wszystkich rzeczach, które jej robił i uwaga, tak, właśnie dlatego robię o typie filmik dzisiaj. Historia, którą opowiedziała mi Kalimba, była bardzo długa, więc pozwólcie, że streszczę wam ją. Zaczęła się ona gdzieś na początku 2026, tak, tego roku. Ramen, czyli osoba, o której mówimy, zaprzyjaźnił się z Kalimbą i jej grupką znajomych w tym czasie i nie znali się jakoś długo, gdy zaczął odwalać jakieś bardzo dziwne rzeczy, na przykład zaczął robić zboczone skiny i różne nieodpowiednie rysunki w skrócie jej koleżanki, dlatego ich cała grupka zablokowała typa. Ale nie mogło się skończyć tylko na tym, ponieważ na konto tej samej koleżanki zaczął się nagle ktoś włamywać, mimo to, że ona ani nie podawała nikomu hasła, ani nic. Zaczęła się ona skarżyć reszcie swoich przyjaciół i okazało się, że osoba, która włamywała się na jej konto, to tak, zgadliście, to był Ramen. I możecie też się domyślić, że gdy został przyłapany na gorącym uczynku, oczywiście nie przyznawał się do tego. No, kto by się zdziwił. I uwaga, uwaga, zaczął zastosowywać jakąś odwróconą psychologię, bo zaczął oskarżać Kalimbę, że to ona ukradła mu jego konto. Doszło to do takiego stopnia, że typ zaczął ją obrażać, wyzywać i stawiać jej konto w złym świetle. Nie wiedziałam, że ktokolwiek może się tak poniżyć dla gry dla dzieci, dosłownie. Kalimba jednak niezbyt wytrzymywała to psychicznie i postanowiła porozmawiać z nim o tym i dogadali się, że typ nie będzie już tak robić. I od tego momentu wszystko miało iść dobrze, bo zaczęli odnawiać ze sobą kontakt i zaczęli kręcić ze sobą. No tak, nie byli oficjalnie w związku, tylko w situationshipie. I oczywiście nic nie trwa wiecznie, bo okazało się, że to był jeden wielki zły plan typa Ramena, żeby po prostu złamać Kalimbie jeszcze bardziej serca. Jednak w jego planie poszło coś nie tak, ponieważ zaproponował wtedy wcześniejszej przyjaciółce, o której mówiłam, związek. Tak, serio? Ona odmówiła, a potem on zaczął mówić i grozić jej dosłownie, żeby nie mówiła tego Kalimbie, bo miał kolejny genialny plan, żeby udawać, że nie żyje. Wtedy Ramen kolejny raz zmienił swój plan i zaczął grozić Kalimbie, że sobie coś zrobi, jeśli ona do niego nie wróci, co w ogóle jest jakieś mega dziwne, chociażby. Przepraszam, ale tak się nie powinno się dziać w zdrowych relacjach, no chociażby gdyby ta relacja zapowiadała się od początku jako zdrowa, a no faktycznie nie do końca tak jest, nie do końca tak było. Kalimba, jak opowiadała mi, mówiła, że nie wiedziała jak na to zareagować i zablokowała go. Jednak był jeden problem jeszcze z nim, bo okazuje się, że tworzył on ciągle nowe konta na Black Sabbath na Discordzie, żeby do niej dalej wypisywać, albo kradł konta jej znajomych, próbował znowu robić jakieś obrzydliwe rysunki jej i jej przyjaciela. Dobra, ale może jeszcze się cofnę do tego, jak włamał się na konto jej przyjaciela, w sensie został on jej przyjacielem z tego, co mi mówiła w przyszłości. Ogólnie chodzi o jedną sytuację, gdy Ramen z konta czy innej osoby wszedł na prywatny czat, na którym była właśnie Kalimba i jej przyjaciele i zaczął wypisywać do niej na prywatnym, gdy dołączył na ten serwer, co było mega creepy. Przyjaciele Kalimby na początku myśleli, że to ona go tutaj dodała, ale problem był w tym, że Kalimba w ogóle nie miała znajomych, więc musiał ktoś inny go dodać, ale do dziś nie wiadomo kto to był. Pod groźbą tego, że Kalimba zabierze to wszystko na policję, Ramen zgodził się usunąć wszystkie obrażające ją rzeczy ze swojej ściany i
Oficjalnie swoją relację mieli zakończyć w maju, tylko że on wrócił, odrodził się i oficjalnie zawracamy do początku tego filmu, czyli jak Ramen zaczął wypisywać do mnie, bo wtedy zaczął on znowu nękać Kalimbę. Szczerze bardzo cię podziwiam, dziewczyno, bo ja na twoim miejscu bym już nie wytrzymała. Mega szacun. Do rzeczy, które jej robił, miało zaliczać się na przykład doksowanie, czyli mówienie ludziom losowym, dosłownie z Bluxa Planet, na którym ona jest kierunku, w jakiej szkole i w jakim mieście mieszka. Z innych zarzutów miał też obrażać osoby należące do społeczności LGBT i obrażać osoby, które robią sobie krzywdę. Przyznam, że podczas robienia tego filmiku okazało się, że typ do mnie ciągle wypisywał, robił nowe konta na Bluxa Planet i od razu je usuwał. Pewnie dlatego, że boi się konsekwencji. I skoro wie, że ja robię ten film, to na pewno się bardzo przestraszył i musiał napisać wręcz na jednym z najsłynniejszych serwerów Bloxaplanet na Discordzie, że podobno rozprowadzam fałszywe informacje o nim, mówię, że jest jakimś Bartkiem, co w ogóle nie jest związane z tą sytuacją i w skrócie zaczęłam dostawać na przykład groźby. Zaczął on gadać, że grożę mu policją i że go atakuje, ale naprawdę zaczęło się od tego, że to on sam do mnie zaczął pisać, mimo że dosłownie nie chciałam z nim żadnego kontaktu mieć od początku. Doszło to do tego stopnia, że po prostu dałam mu nazwę swojej znajomej, żeby do niej wypisywał i żeby ona się nim zajęła, bo szczerze nie miałam już nerwów na typa. Zablokowałam Ramena wszędzie, gdzie się dało, ale on dalej chodził z nowych kont za mną i Kalimbą, co było frustrujące, chociażby. Na zakończenie chciałabym wam powiedzieć, że robię ten film z życzenia Kalimby. Tak, z jej życzenia, a nie z mojego wymysłu. Więc proszę, jeśli w ogóle ten typ będzie dalej likował na przykład jej nazwę, to proszę, nie przekazujcie jej dalej. Namawiałam Kalimbę, żeby poszła z tym na policję, ale zobaczymy, co ona zrobi, co nie, bo nie zmuszę jej. Najprawdopodobniej po tym filmie zrobię sobie przerwę, ponieważ tak, jestem zwykłą nastolatką i mega wstrząsnęła mnie ta sprawa, tym bardziej backlash od community, więc tak, przepraszam mega. I Ramen, jeśli masz zamiar dalej mnie kontaktować, to wiedz, że bycie autystyczną osobą nie tłumaczy cię z dosłownie nękania Kalimby. Dziękuję wszystkim za uwagę i cześć!